Siemaneczko, z tej strony Kretes Sur Records. Na mojej koszulce nagranie z prawdziwego kanału Kretes Records. To co tutaj widać to pierwsza część gier z serii przygód Reksia. Konkretnie scena, w której Reksio spotyka Robinsona Kozo. Gra wyszła w 2002 i wtedy jeszcze nikt nie spodziewał się, że będzie ona początkiem cyklu, który będzie miał w sobie coś takiego, że 20 lat później, w 2022, powstanie konwent fanów gier z serii Reksio, na który zjadą się ludzie z całej Polski i na którym ja również miałem przyjemność się pojawić. Jak się okazuje, gry z serii Reksia posiadają kilka cech, które pozwoliły im zyskać kultowy status. Zaczynając choćby od tego, że nie przedstawiają one kompletnie odseparowanych od siebie przygód, tylko wraz z kolejnymi grami faktycznie dostajemy kolejną część historii. Ma się poczucie, że wydarzenia z poprzednich gier naprawdę miały miejsce. Postacie poznane w poprzednich częściach przechodzą dalej. Tak samo zbudowane relacje czy pewne zmiany, które zaszły w świecie przedstawionym w trakcie rozgrywki. Istnieje pewna kanoniczna kolejność, w której wypada grać w te gry. Dzięki temu można traktować je jak serial posiadający różne sezony. Dialogi są pełne humoru, często suchego, co my lubimy, a jednocześnie są napisane z pewnym polotem i błyskotliwością, które sprawiły, że ponad dekadę później liczne teksty z gier są cytowane przez ludzi we wszelkich przedziałach wiekowych. Zresztą można było to zauważyć po uczestnikach Reksiokonu, który zgromadził ludzi w najróżniejszym wieku. Dialogi w Reksiu są silnie ponadczasowe, co wynika m.in. z tego, że są pełne nawiązań do różnych klasyków. Znaczna ilość żartów i nawiązań nabiera sensu właściwie dopiero wtedy, gdy docelowy gracz jest starszy i zapoznał się już z danymi filmami czy książkami. Ale właśnie jest to jedna z rzeczy, która sprawiała, że osoby, które grały w te gry jako brzdące, dorastając potrafiły odkrywać te pozornie dziecinne gry na nowo. W drugiej części przygód Reksia, która traktuje o UFO, mamy nawiązanie do Star Wars, Duny. Wskażcie mi 8-letnie czy 10-letnie dziecko, które czytało Dune. A jednak mamy tam na przykład planetę Kurakis, która jest parodią Arrakis z Duny. Potem w trzeciej części, w której Reksio przenosi się do magicznego świata czarodziejów, mamy silne inspiracje Władcą Pierścieni, Hobbitem, Harrym Potterem, Braćmi Grimm. I aby prawdziwie wyłapać te wszystkie żarty i nawiązania, naprawdę trzeba ogarniać te uniwersa. Ale jednocześnie nie jest to potrzebne, by czerpać przyjemność z rozgrywki. Dlatego te gry trafiły do dzieci, a z czasem, gdy dzieci dorosły, okazało się, że dalej do nich trafiają. Tylko że teraz jako do dorosłych. Tu jest surreaktor. Siema, chcecie zrobić nieskończoność? Proszę bardzo. Nasza nieskończoność ma ostrość w poziomie żadnym. Ale jest rekurencja, dziękuję. Kolejnym powodem, czemu właściwie powstał Reksiokon, czemu gry Reksia wykształciły kult, może być to, że ten świat przedstawiony jest wielki i żywy. W zasadzie można zwrócić uwagę, że większość postaci, które spotykamy we wszystkich grach, jest dorosła. Jest to świat, czy też światy wypełnione dorosłymi, którzy mają swoje sprawy i swoje życie. Jednak świat ten działa na pewnej kreskówkowej logice, która jest niewinna, ale i pomysłowa, co tworzy kolejną mieszankę przemawiającą za ponadczasowością gier z Reksiem. I dzieci, i dorośli znajdą w nich coś dla siebie. Poza tym mamy tutaj różnorodne oraz miejscami autentycznie trudne zagadki, a także wyzwania, które nawet dorosłym potrafią spędzać sens w pobieg. Osobie niedoświadczonej nie uda się przejść tych gier szturmem, a przynajmniej nie późniejszych części, które robią się coraz trudniejsze. I w ten sposób dostajemy pełnoprawną przygodę w sympatycznej oprawie, którą przeżywamy razem z bohaterami, których się po prostu lubi.
Jest takie zdanie, które lubię. Po owocach ich poznacie. I jak się okazało w ciągu 20 lat, owocami takich, a nie innych decyzji twórców, które nie były to decyzje oczywiste dla gier, dla dzieci, co swoją drogą też jest takim memem trochę w tym fandomie, że te gry są dla dzieci, ale w sumie nie, ale w sumie tak, ale w sumie nie. Owocami tego, że twórcy postanowili popchnąć grę w tym kierunku, jest to, że w ciągu lat narósł wokół nich fandom, skupiający osoby w każdym wieku i ze wszelkich dróg życia. A w pewnym momencie na scenę zostali zaproszeni twórcy gier. Dwójka panów, których chyba przedstawiać nie trzeba, więc ich nie przedstawiamy. Małoletnim będąc, kiedy pisałem przygody Reksia, sobie troszeczkę wyobrażałem, że może, że jak tam coś jeszcze dorzucę, i to dorzucę, i że będzie taki ciekawy, ulepiony, będą nawiązania, no to że może to jakoś zakiełkuje w tych małych graczach i wyrosną na ludzi, albo zajmą się rzeczami w życiu, albo później podróżować, albo studiać historię, albo literaturę. I tak po tych dzisiejszych szybciutkich rozmowach tutaj z niektórymi z Was, a tak się stanie. To jest absolutnie obłędne uczucie. Wzruszenie i przytłoczenie to są dwa Przytoczenie bardziej. porówno. Wśród wielu jakże ważnych pytań padło m.in. pytanie o to, czy Hrumburak, jeden z czarodziejów, których spotykamy w trzeciej części przygód Reksia, jest zbrodniarzem wojennym. Pytanie, które od lat nurciło fandom, zaraz mówi się nurtowało fandom. Jeśli chodzi o poszczególnych czarodziejów, każdy z nich jest trochę podejrzany. Tak, oni zostali zapisani, żeby każdy z nich był trochę podejrzany. Bulgurdryk nie jest podejrzany, to jest podejrzane. Że nie jest podejrzany. Całe coś ma za pozorem, no po to, żeby potem na koniec się komuś wylosuje, że on jest tym, kto tak potwornie mąci. No to, żeby to wszystko jakby wskakiwało na właściwe miejsce, żeby pasowało. I dlatego w wersji czasoprzestrzeni, Burak jest tym, co tak potwornie mąci, można śmiało założyć, że jest on zbrodniarzem. Kto wie, może na kanale pojawi się w przyszłości jeszcze coś reksiowego. Do zobaczenia w przyszłych filmach. Pa! Chcesz kogoś pozdrowić? Pozdrawiam. Pozdrawiam.